A więc nasz gość specjalny Rosa prosto z Miami, wczoraj w Lizbonie, w Portugalii, wcześniej był jeszcze w Mike is yours. Can everyone hear me? Możemy mnie słyszeć? Yes. Awesome. Back there, yes? Czy z tyłu także? Awesome. So, first of all, guys, I want to thank you guys for coming out this evening. It's my very first time in Poland, and I couldn't pick a group that I'm more excited to share the opportunity with. Tak więc jestem podekscytowany czym, że przyszliście tutaj wieczorem, po południu. Jestem tutaj pierwszy raz w Polsce i jestem naprawdę podekscytowany tym, że przybyliście tutaj tak licznie i myślę, że nie mógłbym sobie znaleźć wymarzonej innej publiki. Greg was telling me earlier, he's like, hey man, everyone came here to see you, and I flew over 11 hours to come see you, so thank you. Tak więc ja rozmawiałem wcześniej z Matem i Mat mówi, że Grzegorz powiedział mi na ucho, że każdy przyszedł tutaj zobaczyć Ciebie, posłuchać Twojej historii, ale tak Mat powiedział, to nie, to ja przyjadę do Was 11 godzin, aby zobaczyć Was i powiedzieć Wam, co się tutaj chodzi. So roughly about a year and a half ago, I read something by a gentleman by the name of Simon Sinek, and it completely changed my life and the way it was that I looked at people. Tak więc półtorej roku przeczytał książkę autora Simon Sinek i to zmieniło to kompletnie jego myślenie i podejście do życia takie aktualnie, jak jest. In the book Leaders Eat Last, he mentioned that there are two types of leaders. W swojej książce, mówiącej o tym, że liderzy jedzą na końcu, opowiada o tym, że są dwa rodzaje liderów w życiu. The first type of leader is the type of leader that is given a title, maybe your manager, your boss at work, or somebody that has that authority over you. Pierwszego rodzaju lider to jest twój szef, twój nauczyciel, ktoś, który stoi nad głową i po prostu pociąga za sznurki, a ty nie masz na ten naprawdę dużego wpływu. They don't come from a place of motivation, inspiration, or education. They come from a place of authority, and in all honesty, people don't follow them because they want to. People follow them because they're afraid of the consequences if they do not. Tak więc ci ludzie nie wzięli się tam po prostu nad wami z tego, że są zainspirowani, że wyedukowali się i chcą czegoś więcej od życia. Oni po prostu mają swoją pozycję i mówią wam, co tak naprawdę trzeba robić, a wy robicie to, mimo tego, że nie chcecie tego, ponieważ boicie się konsekwencji, może utraty zysku, zdrowia, czegokolwiek, ponieważ takie coś może być to skutkować i nie słuchając tych ludzi. And then you have the type of leader that leads from a place of motivation, inspiration, and education. You see, people don't have to follow them. People want to follow them. They feel safe when following them. Macie drugi rodzaj leadershipu, drugiego rodzaju lidera, który pochodzi właśnie z inspiracji, z motywacji, z samoedukacji, którego naprawdę ludzie nie muszą słuchać, ludzie chcą go słuchać, ponieważ ma rezultaty i inspiruje ich, tak jak wcześniej powiedziałem, do robienia czegoś, czego wcześniej nie robili, ponieważ wiedzą, że dzięki temu człowiekowi mogą to osiągnąć. I learned that a title is the lowest level of leadership that there is. Nauczył się tego, że tytuł, doktor, profesor, dyrektor jest najniższym poziomem leadershipu. No nie o to chodzi. So you have your leaders and then you have your people who lead. Tak więc macie tych swoich liderów i macie ludzi, którzy przewodzą. Greg and the rest of the Poland squad are people who lead from a good place, and I could not be more excited to be partnered with them. Mówię, że ja oraz inni ludzie, którzy tutaj występowali na scenie i są zaangażowani w iMarketsLive, są ludźmi właśnie, których warto wysłuchać, ponieważ oni mają misję, żeby wam pomóc, prawda? I oni mogą być bardziej dumni z naszego zespołu, prawda? Niż po prostu było to do tej pory. You were invited here. This is a small meeting. We do these all over the world, thousands and thousands and thousands of people. You can see this is an intimate one. And you were invited here because you're high caliber. You're not just everybody else in the rest of Poland. You're high caliber. And the person that brought you here absolutely adores you and respects you. Tak więc mówię, że podróżujemy po całym świecie, robimy te eventy, nie w takim malutkim evencie, tak jak tutaj, są to eventy na tysiące osób, prawda? Ale mówię, że tutaj przede wszystkim chodzi o to, że wy jesteście unikalni, jesteście osobą wysokiego kalibru, ponieważ poświęciliście tutaj czas i osoby, które zaprosili was tutaj, prawda, podzieliły się informacją z wami, to przede wszystkim osoby, które dbają o was, po prostu zależy tym osobom na waszej przyszłości i mają rzeczywiście coś do przekazania. So,
Greg, thank you for translating that. Dziękuję za tłumaczenie. There was no way I was going to learn Polish this fast. So. Nawet nie było możliwości, że nauczy się polskiego tak szybko wtedy. Really quick, I heard that Poland has energy. Tak jest bardzo szybko. Słyszałem, że Polska ma energię. And I know everybody's like, oh, you know, I'm tired, it's a long time. I też widziałem coś takiego, że niektórzy, to jest długo już trwa, już są zmęczeni, niektórzy nawet wyszli. I've literally slept 2 to 3 hours in the past 48 hours. W ostatnich 48 godzinach ja spałem 3-4 godziny. So really quick, I need a Poland welcome. Poland, how are you feeling? Jak się czujecie, Polsce? This side of the room's more awake. Ta strona pokoju po prostu jest... Poland, how are you feeling? Only this front of the room is awake. Przód jeszcze żyje, tak? Poland, how are you feeling? I like this place better than Germany. Jesteście lepsi niż Niemcy. So, guys, I thank you for welcoming me here. You know, Greg is family, the rest of the Poland squad is family, and coming here I feel at home and I appreciate that. Tak więc dziękuję za zaproszenie i tak jak mówię, Grzegorz i inni ludzie z zaangażowania iMarketsLive jest dla mnie jak rodzina i dziękuję wam, że przybyliście słuchać właśnie mnie. I want to ask you guys a question. If I pulled out $100 bill right now, $100 bill, who would want it? Jeśli bym wyciągnął z mojej kieszeni $100, to by chciał. He's already walking up. Really quick. I want to ask you a question. Watch. He's good though. So, really quick, by show of hands, if I pulled out $100 right now, who would want it? Nie, tak więc jeszcze raz. Jeśli nie wyciągnę $100, to by tego chciał. What if I crumbled the $100? Would you still want it? Co jeśli zgniotę je w rękach, czy nadal byś chciał te $100? Right? What if I dropped the $100 in some dirt? Would you still want it? Jeśli bym rzucił tą stówę jakieś błoto, czy nadal byś to chciał? What if I took the $100, I went like this over it? Would you still want it? Czy nadal byście się tą stówkę, jeśli by zrobił w taki sposób? Why would you still want that $100? Dlaczego akurat ty byś chciał tą stówkę? It's money. And what does money have? Power. Nie, to jest pieniądze, ale co tak naprawdę znaczą pieniądze? Pieniądze pomagają ludziom. Money help people. So It helps people, right? help people using money. Because it has value, we can agree on? Tak, on powiedział, że pieniądze po prostu pomagają pomagać innym ludziom, tak? A on spytał teraz, czy pieniądze mają jakąś wartość? Right? Money has value? W życiu są ważne, ale nie najważniejsze. They are important in life, but they are not. But money has value though, right? Czy pieniądze mają wartość? And the reason that you would still want it regardless if it was messed up or if it was crumbled is because it's still worth $100, right? Tak więc powód za tym, że po prostu ta stówka jest wygnieciona, nieważne w jakim jest stanie, to nadal stoisz po stówkę, bo to jest $100, tak? Right? Yes? Yeah. Awesome. So, often in life, we get crumbled, we get dropped in the dirt, we get walked upon. Tak więc w naszym życiu również bywa podobnie. Tak więc czasem padamy na glebę, idziemy przez błoto, idziemy przez bagno i tak nasze życie może wyglądać, tak? And for some reason, we lose track of our own value. I z pewnego powodu, nieznanego powodu, my tracimy wartości tak naprawdę, co tak naprawdę liczy się w naszym życiu, tak? When life happens to us, we forget what it is that we are worth. Tak więc jeśli życie przytrafia się nam, my zapominamy często o sobie, co tak naprawdę życie dla nas znaczy. How is it that we find more value in currency than we do in our own lives? Jak to się dzieje, że my po prostu znajdujemy więcej wartości, szukamy więcej wartości do pieniądza, niż do swoich wartości w swoim życiu? Jak to jest możliwe? You see, the reason that we created this platform is to help people raise their value. Tak więc powodem, dlaczego stworzyliśmy tę platformę, jest po to, aby po prostu pomóc ludziom uwierzyć w tą wartość, jaką mamy wewnątrz sobie. 6 years ago, I was in the toughest place of my entire life. 6 lat temu byłem w najgorszym miejscu w moim życiu, dokładnie. You see, I grew up in a household where none of us graduated college, let alone high school. Tak więc dorastałem w miejscu, w którym nikt z nas po prostu nie ukończył jakiejś wyższej szkoły. And the only type of entrepreneurship that we did in our family was not legal.
I tylko jeden rodzaj jakiegoś przedsiębiorstwa, bycie jakimś biznesmenem w mojej rodzinie, to nie było do końca legalne, tak? Some of you guys will get that on the ride home. Niektórzy z was po prostu zrozumieją to po prostu w drodze do domu. But I was always told to work hard for your family and the people that you love, whatever it takes. Tak więc no, zawsze wpajałem mi do głowy, abym po prostu ciężko pracował dla ludzi, których po prostu pracujesz, dla ludzi, którzy po prostu o nich dbasz. So by the time I was 21 years old, I had already worked 21 jobs. Tak więc przed ukończeniem 21 roku życia miałem 21 prac za sobą. I left my house at roughly 17 years old. Opuściłem swój dom rodzinny, jak miałem 17 lat. And I left with pride. I was like, I'm gonna be the best in the family. I opuściłem swój dom ze swoją dumą. Powiedziałem, że ja będę najlepszy z tej rodziny. I had a very, very rude awakening that lied ahead of me. I had a rude awakening. Czyli miał w swoim życiu coś takiego, że coś, naprawdę konkretny powód, który go pobudził do działania, tak? Really quick, can we get some lights on in here? Możemy uzyskać sobie światło? How do I do A this? tak sobie? I'm not sure as well. Yeah, can we get some lights? So, I found myself sleeping on my friends' couches. I found myself with my clothes, everything I owned inside of a garbage bag, and at times I found myself homeless. Tak więc znalazłem się w takich sytuacjach, że spałem na kanapie u znajomego. Znalazłem się w takiej sytuacji, gdzie moje ciuchy były spakowane do worka na śmieci. I znalazłem się w takiej sytuacji, że byłem bezdomny. And because of the lack of money in my life, I became depressed. And it's crazy that money can literally dictate how you feel. I z tego właśnie powodu, że w pewnym momencie nie miałem tych pieniędzy, wpadłem w depresję i to jest naprawdę przykre, że pieniądze mogą mieć wpływ na to, jak tak naprawdę się czujesz. I wasn't able to sleep. Nie mogłem spać. Food didn't taste as good. Jedzenie nie smakowało już tak samo. I was miserable. Miserable. I was unhappy. Ja byłem szczęśliwy. Thank you, Greg. So, you know, I knew that I needed to have an open mind because if nothing changes, nothing changes. Tak więc zrozumiałem, że muszę mieć otwarty umysł, ponieważ no, jeśli ja nie podejmę żadnej zmiany, nic samo się nie zmieni. And I always prayed for something. God, please send me something. I will take it. I will do anything. I zawsze modlił się do Boga, Boże, wześlij mi coś, ja to wezmę i zacznę na to robić. How many people have said that? Wielu ludzi tak miało w swoim życiu. Right? And then something would come into my life and I'd be like, nah, that's not for me. I coś rzeczywiście przyszło coś nowego w twoim życiu i ty powiedziałeś, nie, to chyba jednak nie dla mnie. No, I don't have enough money to do that. Nie, ja nie mam pieniędzy na to. No, I'm not smart enough to do that. Nie jestem wystarczająco mądry. No, I don't think that I'm capable. Nie jestem po prostu... nie jestem w stanie tego zrobić, tak? Nie uwierzę w siebie. I don't have enough time. Nie mam czasu. I started to create excuses up here for myself. Zaczynasz kreować wymówki w twojej głowie, dlaczego akurat tego nie zrobić. I started to realize that I was afraid of success. I zacząłem po prostu uświadamiać sobie w głowie, że byłem przestraszony osiągnięcia sukcesu. I was afraid of the responsibility that came with it. Byłem przerażony po prostu odpowiedzialności, jaka z tym się wiąże. I was afraid of the commitment. Byłem przerażony po prostu obowiązku tego zaangażowania się w to tak naprawdę. And it wasn't until I fell so far deep into a dark hole I to było do tego momentu, aż po prostu padłem tak nisko, byłem tak czarnej dupie. Did he say that right? I said it in Polish. I gave him a kick. You let me know if he's not saying the right thing. Powiedzcie mi, że on nie tłumaczy mnie dokładnie. I felt that I was being buried. Buried. You know when something underground. Underground. I felt like I was being buried. Okej. Czyli czuł się tak naprawdę, jakby był już pogrzebany za życia. But what I didn't realize, I wasn't being buried. I was being planted like a seed. Tak więc no, nie byłem tak naprawdę pod ziemią, ja po prostu wtedy zrozumiałem, że po prostu ja byłem jak zasane nasionko, które po prostu może wyrosnąć w pewnym momencie. You see, when you're buried, you're expected to die. Tak więc no, jeśli po prostu, jeśli jesteś pogrzebany, po prostu spodziewasz się tego, że już umrzesz, że już to jest koniec, tak? But when you're planted, you're expected to grow. Ale jeśli uznasz to po prostu jako nasienie, prawda, jeśli zasianie tego nasięcia, to nasionka, to wtedy oczekujesz tego, że to wzrośniesz, tak, rozwiniesz się. Those dark times would prepare me for the responsibilities that I have today.
Tak więc te przykre momenty, te czarne scenariusze, te wszystkie historie złe, przygotowało mnie to właśnie na tą odpowiedzialność i to jak uczyniłem mnie tym człowiekiem. So in 2015, I found out about the foreign exchange markets. Tak więc w 2015 roku, jeśli po prostu dowiedziałem się o rynku Forex, I was scrolling through Instagram and I saw something that forever changed my life. siedziałem na swoim Instagramie i po prostu szukałem czegoś i znalazłem coś, co może zmienić moje życie. It said if you have a certain amount of money in your bank Jeśli masz jakąś wystarczającą pieniędzy na swoim koncie and you're saving it instead of investing it, i jeśli próbujesz to oszczędzać zamiast po prostu inwestować, you might as well spend it. lepiej zrobiłby się, jakbyś to wydał. I'm going to say that again. If you have a certain amount of money in your bank Jeśli masz jakąkolwiek kwotę w swoim banku and you're saving it instead of investing it, i zamiast po prostu inwestować tego, ty nadal to próbujesz chomikować, you might as well spend it. lepiej żebyś to wydał. Guys, I immediately started looking into different ways to invest money. I wtedy coś kliknęło w mojej głowie i wtedy szukałem jakichkolwiek możliwości inwestowania moich pieniędzy. I looked into real estate, I looked into binary options, I looked into cryptocurrencies, I looked into stocks. Tak więc szukałem takich miejsc jak kryptowaluty, nieruchomości, giełda i tego typu inne sprawy, w które mógłbym zainwestować pieniądze. And they were all amazing sources of income. I loved them. Tak więc te wszystkie źródła dochodu są wspaniałe, uwielbiam. But there's crazy thing. What does it take to invest? What do you need? Ale no jest takie jedno myślenie, co tak naprawdę jest wymagane do tego, aby zainwestować swoje pieniądze? Money. Money. Pieniądze. You cannot invest without money. Nie można inwestować, jeśli masz pieniądze. Who has had that problem? Kto ma ten problem? That's why we copy. Man, if I had enough money, I'd invest in Bitcoin. Jeśli miałbym wystarczająco pieniędzy, inwestowałbym w Bitcoin. If I had enough money, I'd invest in Amazon. Jeśli miałbym wystarczająco pieniędzy, inwestowałbym w Amazon. If I had enough money, I'd buy a building and do real estate. Jeśli miałbym wystarczająco pieniędzy, budowałbym budynek i zainwestowałbym w nieruchomości. And I was just so sick and tired of that. Po prostu byłem wkurzony i zdenerwowany, że to tak w ten sposób wygląda. It was like going to the mall and not going into a store because you know you can't afford it. To tak jakbyś wchodził do galerii i omijał pewnego rodzaju sklepy, ponieważ nie stać cię na to. And you look from outside the window and you say, if I had enough money, I'd buy that jacket. I patrzysz przez to okienko, jeśli miałbym wystarczająco pieniędzy, kupiłbym tę sukienkę, ten krawat, ten garnitur. And then social media happened again. I wtedy social media wracają jeszcze raz. I was scrolling through Instagram again. Szukam nadal na Instagramie. I love Instagram. Uwielbiam Instagram. And there was a gentleman by the name of Austin Godsey. I wtedy znalazłem człowieka imieniem Austin Godsey. You guys know who Austin Godsey is? Yes. Czy wiecie, kim jest Austin Godsey? And I saw him posting trades that he was taking. Widziałem, że on po prostu wrzuca rezultaty swoich transakcji, które podejmował. And I asked him to teach me. Po prostu spytałem go, żeby mnie nauczył, jak You to know, zrobić. a closed mouth cannot eat. I po prostu musicie zrozumieć to, że jeśli, tak jak mówię dosłownie, zamknięta buzia nie zostaje nakarmiona. So I started asking questions. Tak więc zacząłem zadawać pytania. And I found out that Forex was something that I can invest as little as $100 into. I wtedy wiedziałem, że na rynku Forex mogę zainwestować nawet takie pieniądze jak $100. Now, that was still something that was hard for me to do, Nadal to była dla mnie naprawdę ciężka kwota do zniesienia, but it was not impossible and I could sacrifice that. It was in my budget. ale to nie było coś niemożliwego i po prostu mogłem poświęcić coś, aby mieć tą stówkę. So I started doing research on Forex. Tak więc zacząłem szukać, czym to tak naprawdę jest ten rynek Forex. And everywhere I looked, I wszędzie tam, gdzie patrzyłem, it was extremely expensive to learn. wszędzie było to zajebiście drogie do nauczenia. So then I started to find cheap ways. I love free and I love cheap. I wtedy szukałem możliwości nauczenia się tego tak więc uwielbiam to, co jest tanie, uwielbiam jeszcze lepiej to, co jest darmowe. And I found a guy online and I said, hey man, will you trade my money for me? I znalazłem gościa, który po prostu działał w internecie i spytałem go, czy słuchaj, może handlujesz moimi pieniędzmi, tak? Zrobisz to za mnie. I had $200 in my bank account. Miałem wtedy $200. I gave him 100. Dałem mu 100. He blocked me on everything. Zablokował mnie wszędzie. So then I tried to go on YouTube. YouTube University, my favorite. Tak więc przerzuciłem się na YouTube. Uniwersytet YouTube'a na mój ulubiony. And I did not understand a damn thing. I tam w końcu nie zrozumiałem nic.
It looked like Chinese. To wygląda mnie jak chiński. I saw all these graphs Tak, widziałem te wszystkie wykresy, and these charts. te wszystkie wykresy, kreski, świeczki. Cały ten miszmasz, tak? I haven't been to school in years, so I said, oh crap, I'm not going to learn this. Nie byłem od lat w szkole, ja mówię, z tego gówna to jak cholerki. I failed math. There's no way. I co, czułem się źle, no nie ma możliwości, że to opanował. So I started to talk myself out of it again. A więc zacząłem mówić do siebie znowu ponownie. And that's when I realized what I was doing. I wtedy zrealizowałem, co tak naprawdę robię. So I took a step back Tak więc no, zrobiłem krok do tyłu. and I dove heavy into research. I jeszcze raz po prostu zacząłem poszukiwać na temat rynku forex, na temat handlowania, ale wtedy już z maksymalnym zaangażowaniem. That's when Austin Gotzi introduced me to a gentleman by the name of Christopher Terry. I wtedy powróciłem do Austina Gotzi. Austin Gotzi to jest ten człowiek, który był na ulicy, to już oglądaliście ten filmik z tym dzieckiem, prawda, człowiek sukcesu. On mi przedstawił inne osoby Christophera i Terry, czyli założycielowi projektu iMarketsLive. And this gentleman had been trading for over 20 years. Forex has been around for about 26 years. Tak więc ten człowiek, Christopher Terry, handlował już na tym rynku ponad 20 lat, a rynek Forex jest obecny 27-26 lat. I did research on him. He had been featured in several different books, magazines, and a keynote speaker at the Trading Expo in New York City several years in a row. Tak więc no ja znów poszedłem do internetu i sprawdzałem, kim jest Chris Terry, tak? I dowiedziałem się, że on już zarabia mi te miliony, prawda? Bo tak jak mówiłem na samym początku, wystawiał się na Traders Expo, pomagał innym osobom zrozumieć ten rynek, tak więc no, przekonałem się do tej osoby. The people that I was trying to learn from previously, he was the one that taught them. Tak więc ludzie, od których ja na początku chciałem się uczyć, on ich nauczył najpierw. He was your mentor's mentor. Tak więc on był mentorem twoich obecnych mentorów. And I got on the call and I was like, crap, this is going to be too expensive again. I wtedy pomyślałem, cholera jasna, to będzie znowu dużo kosztowało. And it was supposed to be a 15-minute conversation. It ends up being over 2.5 hours. Miałem z nim rozmawiać 15 minut, ale skończyło się to, że rozmawialiśmy przez 2,5 godziny. Kind of like this event. Tak jak ten event, tak? Miał być szybko, a ściągnie się, tak? And what he did, he didn't try to close me. He didn't try to pitch me. And he didn't try to convince me to do something I did not already want to do myself. Tak więc no, ta rozmowa nie była na tego temat, żeby on przyszedł na jakieś szkolenie, tylko przekonał do tego rynku lub po prostu wzbudził jego zaufanie. On po prostu sam nawet nie był do tego do końca przekonany. Tak więc rozmawiali normalnie, w otwarty sposób. All he did was educate me. Wszystko co on robił, poświęcił edukacji. Zaczął go edukować na tym rynku. A little bit earlier we went over the cash flow quadrant. Wcześniej widzieliście tutaj przepływ, kwadrant przepływu pieniędzy na samym początku prezentacji. And he taught me that only 1% of the world invest in what we do. I powiedział mi wtedy takie słowa, że po prostu 1% ludności na całym świecie tak naprawdę robi to, co my. How could only 1% of the world invest in the largest financial market in the entire world? How only 1% is capable of doing that? Jak to jest możliwe, że tylko 1% ludności na całym świecie korzysta z tego największego rynku finansowego na całym świecie? Jak to jest możliwe? I started to question, was it because only 1% was smart enough? Zacząłem zadawać pytania, czy tylko dlatego, bo ponieważ 1% osób było naprawdę mądre, żeby to zrozumieć? No. Nie. Was it because only 1% had enough money to do it? Było to może dlatego, że oni mieli wystarczająco pieniędzy, żeby po prostu zacząć to robić, edukować się na tym rynku? No. Nie. Was it because only 1% was capable? Było to dlatego, ponieważ 1% osób było po prostu godnie tego? Po prostu byli w stanie to zrobić? No. Nie. You see, only 1% had access to this education. Tak więc widzicie, tylko 1% osób na całym świecie mieli dostęp do tej edukacji, do wiedzy Christophera. And that was a problem. To jest właśnie problem. We're trying to learn how to make money, but we don't understand how money works. Staramy się całe życie zarabiać pieniądze, zrobić cokolwiek dla pieniędzy, ale to nawet nie staramy się zrozumieć, w jaki sposób pieniądze pracują. So in turn, we're working for our money. Tak więc kończymy w rezultacie takim, że my pracujemy za pieniądze. When your money should be working for you. Gdzie to powinno być odwrotnie. To nasze pieniądze powinny pracować dla nas. You ever notice, I've been all over the world, guys, to countries I can't even pronounce, to be real. Tak więc nie wiem, czy o tym wiecie, ale byłem dookoła świata, w krajach, które naprawdę nawet nie mogę wymówić. And I noticed something. Every country that I'm in, every city that I'm in, the biggest building in the city is always the bank.
Ale nieważne w jakim kraju byłem, zawsze największym budynkiem w tym kraju czy w mieście był bank. Because the banks are the most profitable businesses in the entire world. The banks run our entire economies. Ponieważ dzieje się tak, że po prostu bank zarządza pieniędzmi i to nawet bank rządzi ten sam bank. The vast majority of their profits come specifically from trading your money. Tak więc no, większość pieniędzy tak naprawdę pochodzi od handlu waszymi pieniędzmi. So I said, okay, if I could learn this skill set, Więc powiem wam jeszcze raz, jeśli ja mogę posiąść tą umiejętność, I could turn this into an ATM. ja mogę przenieść smartfon w osobisty bankomat. That was powerful to me. Dla mnie to był szok, to było dla mnie coś takiego wow. So I didn't have enough money to join the platform Nie miałem pieniędzy, aby dołączyć do tej platformy. because remember the guy stole from me. Pamiętajcie, ktoś mi zalepał stówę. That's not cool that you guys are laughing, right? To nie jest fair, że wy się świetnie śmiejecie. And the other $100 was supposed to go to my rent. Kolejne $100 miało iść na mój czynsz. So I was about $500 short. Tak więc no jakieś 500 z mojego portfela gdzieś uciekło. So I called up my best friend and I said, I need your credit card. Zadzwoniłem do mojego najlepszego przyjaciela i powiedziałem, no słuchaj, potrzebuję twojej karty kredytowej. His name's Jason Brown. I imię mojego przyjaciela było to Jason Brown. He told me I'm crazy. Powiedział, nie jesteś szalony, But he did it anyways. ale zrobił to. And me and Jason learned this skill set for roughly 60 days. I my, ja i Jason po prostu zaczęliśmy pracować razem i nauczyliśmy się tej umiejętności przez kolejne 60 dni. And a few of our friends, some of our best friends, decided to do it with us so we could create a community and learn together. Tak więc kilku naszych przyjaciół potem to grono zaczynało rosnąć, zaczynało dołączać do naszej społeczności, gdzie my wzajemnie możemy się uczyć na tym rynku. Kind of like you were invited here today. W taki sam sposób jak wy zostaliście zaproszeni do tej społeczności i macie tą samą możliwość. When I started with IML, I had no intentions of being translated in Polish. Kiedy to wszystko zacząłem 3 lata temu, nie miałem nawet pojęcia, że będę tłumaczony na język polski. I had no intentions of traveling the world, Nie miałem po prostu pojęcia o tym, że będę podróżował po całym świecie. building organizations and teaching people how to trade. Budowanie wielkiej społeczności i uczenia osób tak naprawdę jak handlować. I only needed to make back the money the guy stole from me, and I needed to make back what it was that I was lacking, $1,000 a month. Tak więc no, moim jednym głównym celem było właśnie odrobienie tej stówy i w rezultacie nadrobienie całego 1000, który gdzieś tam po powrocie zginął. After 60 days, Po tych my mind 60 dniach was blown. jego umysł wypłynął. I felt like I learned a new language. A on po prostu poczuł się, jakby nauczył się nowego języka. Despite all economies that I've been in, despite all cultures that I've visited, Nieważne po prostu jaka ekonomia, jaka kultura, jaki kraj, despite the language that they speak there, nieważne w jakim języku mówimy, we all understand one language, money. wszyscy rozumiemy, czym są pieniądze. So, we learned this skill set, and I immediately knew that I wanted to teach people this skill set because I was tired of seeing people struggle the way it was that I was struggling. I was tired of seeing people depressed and sad, not able to get out of bed because of the lack of money in their families. Tak więc zrozumiałem jedno, że jeśli ja pojąłem tą sztukę handlu, prawda, to po prostu zacząłem czuć wewnętrzną potrzebę, że ja już byłem w tym bagnie i nie mogę patrzeć na moich znajomych, na ludzi wokół, którzy przeżywają dokładnie to samo właśnie po prostu z powodu braku pieniędzy. I read an interesting statistic around that time that said the vast majority of divorces that happened in the United States was because of lack of income in the household. Tak więc no, przeczytałem smutne statystyki dla mnie, że w Stanach Zjednoczonych powód, dla którego pary się rozchodzą, są rozwody, przede wszystkim było spowodowane tym, że nie było wystarczającej ilości pieniędzy w związku. Most people that declared bankruptcy in the United States last year wouldn't have done so with an extra $500 to $600 a month coming in. Większość osób, które ogłosiło bankructwo w zeszłym roku w Stanach Zjednoczonych, nie ogłosiłoby tego, gdyby miało na swoim koncie dodatkowe $500-600 miesięcznie. And a large percentage of suicides that happen all around the world are because of a lack of income. I tak naprawdę też duża ilość po prostu popełnionych samobójstw jest właśnie spowodowana tym, że ludzie nie mają pieniędzy. To be real with you guys, in the beginning it